Hej, witam Was na swoim kanale. Ja jestem Paulina i w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak na szydełku wykonać taki letni top. Z tego, co już widzicie po miniaturce, inspiracją do powstania tego topu był top z firmy Zara. Tamten był robiony na drutach i przypuszczam, że jest już niedostępny do kupienia. My sobie zrobimy taką szydełkową wersję, więc jeżeli interesuje Was taki film i chcecie ich więcej na moim kanale, to koniecznie subskrypcja, łapki i zapraszam do oglądania. Długość mojego topu mierzona od ramionczka, ale bez ramionczka w dół to jest 31 cm. Długość falbany to jest 10 cm, więc mamy 41 cm całkowitej długości topu. Jak sobie tutaj odwiążemy, to mamy 50 cm szerokości i mamy wypuszczone takie dwa sznurki, dlatego że w tym topie plecy zostają odkryte i tymi sznurkami sobie po prostu regulujemy, związujemy. Do wykonania tego topu użyłam dokładnie takiej włóczki i ona w 100 gramach ma 280 metrów i jest na szydełko w rozmiarze 4. Nie jest to włóczka, którą jakoś szczególnie polecam. Ja użyję, dlatego że ona mi po prostu zalegała gdzieś tam w zapasach. Do sklepu kokonki.pl macie 10% zniżki, szczegóły w opisie i tam raczej poszukałabym po prostu jakiejś włóczki pod ten top. Użyję szydełka w rozmiarze 3,5, nożyczki, igła, markery i zabieramy się do pracy. Zaczniemy od wykonania dwóch takich samych paneli i każdy z nich u mnie ma szerokość 26 cm tutaj na dole i w całości wykonamy je półsłupkami nawijanymi. Mam pętelkę na szydełku i zaczynam od wykonania dwóch oczek łańcuszka. To jedno oczko zostawiam, zostaje mi jedno, w którym zrobię teraz dwa półsłupki nawijane. Czyli nawijam sobie włóczkę na szydełko, wbijam się w to jedno oczko, zbieram włóczkę, mam 3 pętelki na szydełku, zbieram włóczkę i od razu przez te 3 pętelki przeciągam. I jeszcze w tym samym oczku zrobię drugi półsłupek nawijany. Robię oczko łańcuszka i przechodzę do rzędu drugiego. I w nim, w każdym oczku zrobię po prostu po jednym półsłupku nawijanym. I robię oczko łańcuszka, przechodzę do rzędu trzeciego i tutaj w tym pierwszym oczku zrobię dwa półsłupki nawijane. I w tym drugim oczku również zrobię dwa półsłupki nawijane. I robię oczko łańcuszka, przechodzę do rzędu czwartego i w nim w każdym oczku zrobię po jednym półsłupku nawijanym. I będziemy właśnie w taki sposób pracować. W każdym parzystym rzędzie będziemy robić po prostu pojedynczo półsłupki nawijane, a w każdym nieparzystym rzędzie będziemy w pierwszym i w ostatnim oczku robić po dwa półsłupki nawijane. Czyli teraz jestem w rzędzie piątym, więc w tym pierwszym oczku robię pierwszy półsłupek nawijany i jeszcze w tym samym oczku robię drugi półsłupek nawijany. W każdym kolejnym robię po jednym i w ostatnim oczku robię również dwa półsłupki nawijane. Oczko łańcuszka i przechodzę do rzędu szóstego. Jestem w parzystym rzędzie, czyli tutaj w każdym oczku zrobię po jednym półsłupku nawijanym. Wbijam się w to pierwsze oczko, robię pierwszy półsłupek nawijany. I dla osób początkujących taka mała podpowiedź, to pierwsze oczko, które Wam tutaj powstanie, możecie zaznaczyć markerem, dlatego że czasami, szczególnie przy tych cieńszych włóczkach, ciężko jest potem wypatrzeć, które oczko jest pierwsze, które ostatnie, a zaznaczenie markerem załatwia sprawę. W każdym kolejnym oczku po jednym półsłupku nawijanym. I tu mam ostatnie oczko, oczko łańcuszka, rząd siódmy. I tutaj, jako że jestem w nieparzystym rzędzie, w pierwszym i w ostatnim oczku zrobię po dwa półsłupki nawijane. I znów, jak zrobię sobie ten pierwszy półsłupek nawijany, to te pierwsze oczko, które mi tutaj powstanie, zaznaczam od razu markerem. W tym samym oczku robię drugi półsłupek nawijany. W każdym kolejnym po jednym.
I tu jest moje ostatnie oczko, w które się muszę wbić, czyli ściągam sobie ten marker i robię w tym oczku 2 półsłupki nawijane. I tak, zapamiętujecie po prostu, że w parzystych rzędach robimy pojedynczo po jednym półsłupku nawijanym, w każdym nieparzystym rzędzie dodajemy, czyli w pierwszym i w ostatnim oczku robimy po 2 półsłupki nawijane i w ten sposób ja przerobię 36 rzędów, Wy musicie dostosować to do siebie i w ten sposób powstanie mi właśnie taki panel. I ten pierwszy panel, który zrobicie, to na końcu przerabiania rzędów. Robicie oczko łańcuszka, ucinacie włóczkę, przeciągacie ją i mamy gotowy pierwszy panel. Robicie od razu drugi, natomiast w tym drugim nie ucinacie już włóczki, dlatego że będziemy te panele później jeszcze łączyć. No i ta włóczka nam się do tego właśnie przyda. Także zróbcie teraz 2 takie same panele i za chwilę pokażę Wam, co robimy dalej. Zanim sobie te panele połączymy, zajmiemy się naszym dekoltem i bokami, czyli zrobimy sobie takie popcorny, bąbelki, nazwijcie jak chcecie i przy okazji zrobimy nasze sznurki. Nałożyłam wstępnie oba panele na siebie, ten, w którym tej włóczki nie ucinałam, nałożyłam na panel, w którym już tą włóczkę ucięłam. W taki sposób. Zaznaczyłam 10 oczko markerem. Później jak będę się łączyć, to chwycę właśnie 10 oczek z jednej strony, 10 oczek z drugiej strony i w taki sposób później będę ten dół łączyć. Jeżeli chcecie, możecie zrobić większy dekolt i po prostu połączyć się z mniejszą ilością oczek. I to samo, jeżeli chcecie zrobić troszeczkę mniejszy dekolt, to połączcie się z większą ilością oczek. I wstępnie na razie tak sobie to zaznaczyłam. Markerami zaznaczyłam również miejsca, z których będę chciała wypuścić te właśnie popcorny. I dlatego warto jest sobie wstępnie nałożyć te panele na siebie, bo na przykład tutaj na dekolcie ten panel, który będzie widoczny, możemy sobie te popcorny zrobić na całej długości. Ale ten panel, który będzie już schowany, nie potrzebujemy robić tutaj na przykład dalej do samego końca tych popcornów. Tutaj zaznaczyłam markerem ostatnie oczko, w którym tego ostatniego popcorna zrobię. I po prostu rozmieśćcie sobie te markery jak chcecie. Jeżeli chcecie gęściej, zróbcie gęściej. Jeżeli chcecie je rozstawić troszeczkę rzadziej, zróbcie tak jak chcecie. I teraz odwracamy sobie te panele. Jeden odkładam. Na przykładzie tego jednego pokażę Wam, co robimy. Zrobiłam już 150 oczek łańcuszka i nasz sznurek ostatecznie będzie miał ponad metr długości, więc jeżeli potrzebujecie, to przeróbcie więcej oczek i będę się wbijać. W to pierwsze tutaj oczko, gdzie wystaje mi ta włóczka i robię oczko ścisłe i aż do tego markera przerabiam sobie oczka ścisłe. Tu robię ostatnie. Ściągam marker i teraz będę robić pierwszy popcorn. Nawijam włóczkę na szydełko. Wbijam się tutaj w to oczko, zbieram włóczkę. Mam 3 pętelki na szydełku. Zbieram włóczkę, przeciągam przez 2. Znów nawijam włóczkę na szydełko. Wbijam się dokładnie w to samo oczko. Zbieram włóczkę. Mam 4 pętelki, przeciągam tak, żeby zostały mi 3. I jeszcze raz w to samo oczko, przeciągam przez 2 pierwsze pętelki i mam 4. I ostatni raz przeciągam przez 2 pętelki i mam 5 pętelek na szydełku. I teraz zbieram włóczkę i przez te 5 pętelek przeciągam. I znów przerabiam oczka ścisłe aż do kolejnego markera. I ściągam sobie ten marker. Nawijam włóczkę na szydełko, wbijam się w to oczko. Przeciągam przez 2 pętelki. Nawijam. Przeciągam przez 2 pętelki. Jeszcze raz.
I ostatni raz. Tak, żeby ostatecznie mieć 5 pętelek na szydełku, przeciągam przez te 5 pętelek włóczkę. I znów lecę oczkami ścisłymi. I tak do kolejnego markeru cały ten bok przerabiamy właśnie w taki sposób. Tak się prezentuje skończony bok i po drugiej stronie również markerami zaznaczyłam te pętelki, w których będę chciała zrobić popcorny. Mniej więcej tak, żeby one się tutaj symetrycznie ze sobą zgrywały. Odwracam robótkę. Mam już pętelkę. Wbijam się tutaj pod jedną pętelkę. Zbieram, robię oczko łańcuszka. I aż do mojego markera przerabiam oczka ścisłe. Ostatnie oczko ścisłe. Ściągam marker, nawijam włóczkę na szydełko, wbijam się w to oczko, zbieram włóczkę, przeciągam przez 2 pętelki, znów nawijam, przeciągam przez 2 pętelki i jeszcze raz i ostatni raz. Mam 5 pętelek na szydełku, zbieram włóczkę, przeciągam i znów do kolejnego markera przerobię oczka ścisłe i tak dalej. I tak zrobię do samego końca i pokażę Wam jeszcze, co będziemy robić dalej z tym łańcuszkiem. Jeżeli chcecie, możecie zupełnie ten krok pominąć. Ja chcę, żeby ten mój sznurek, to moje wiązanie było nieco grubsze, dlatego teraz do samego końca przerobię cały ten łańcuszek oczkami ścisłymi. I tylko w taki sposób. Jeżeli chcecie, zróbcie dokładnie tak samo. Jeżeli wolicie, żeby ten Wasz sznurek był cieńszy, no to możecie spokojnie zostawić już to w taki sposób. Do samego końca oczka ścisłe. I mamy gotowy jeden panel. I jak to skończycie, to robicie drugi. Z tą różnicą, że tutaj właśnie, gdzie jest dekolt, nie musicie przerabiać tych popcornów do samego końca. Więc teraz robicie jeszcze popcorny na drugim panelu i za chwilkę będziemy to wszystko łączyć. Łączymy już oba nasze panele i żeby było szybciej, do mojego markera przerobiłam już półsłupki. Nie półsłupki nawijane, zwykłe półsłupki. I teraz 10 oczek z jednej strony, 10 oczek z drugiej strony. Łapię sobie i przerabiam dalej półsłupkami. Ściągam ten marker, wbijam się w pierwsze oczko po jednej stronie, w kolejne tutaj i półsłupek. I kolejne oczko i półsłupek. I tak do samego końca. Jeżeli chcecie, to te nitki, które Wam tutaj wystają, możecie sobie wyrabiać w trakcie przerabiania tych półsłupków. Ja tego nie robię, wolę to później pochować, natomiast Wy zróbcie tak, jak wolicie. I przechodzę do kolejnego rzędu, ostatni etap, czyli falbanka. Szybciutko tylko powiem, że w pierwszym i w ostatnim oczku zrobię jeden słupek, w każdym pozostałym zrobię po 2 słupki. Z tym, że nie będą to klasyczne słupki, a zrobimy je w taki sposób. Nawijamy włóczkę na szydełko, wbijamy się od razu w to pierwsze oczko. Wcześniej zrobiłam 3 oczka łańcuszka, zapomniałam powiedzieć wcześniej. Wbijam się w to oczko, zbieram włóczkę. Przeciągam najpierw przez 2 pętelki, przeciągam teraz przez jedną i dopiero teraz przeciągam przez 2. I tutaj pytanie do osób troszeczkę bardziej doświadczonych, jak nazywa się taki słupek, bo ja widziałam, jak Maria Castro robiła jakiś tam sweterek i ona właśnie słupki robiła w taki sposób. Więc pytanie, czy to są słupki nawijane, słupki z narzutem? W komentarzu napiszcie proszę, jak nazywa się taki słupek. I tak jak mówiłam, w tym pierwszym oczku jeden słupek, w każdym kolejnym zrobię 2. Czyli w kolejnym oczku zrobię 2.
pierwszy i drugi. I w taki sposób przerobię do samego końca, czyli w każdym kolejnym zrobię 2 słupki, w ostatnim oczku zrobię tylko 1. I to będzie mój pierwszy rząd i łącznie moja falbanka będzie miała 6 rzędów. I tylko ten pierwszy rząd będzie miał tych słupków podwójnie. W każdym kolejnym będę się już wbijać tylko w jedno oczko. I łącznie zrobię 6 rzędów. Nie będę już przedłużać tego filmu i pokazywać to tutaj. Robicie teraz 6 lub tyle, ile Wy chcecie rzędów słupków. I falbanka prezentuje się w taki sposób. Zostało nam tylko przeciągnięcie sobie naszych sznurków, więc odwracam sobie tą robótkę. Nakładam sobie te sznurki w taki sposób na krzyż. Biorę szydełko i tutaj po bokach po prostu chwytam i przeciągam te sznurki w taki sposób. To samo po drugiej stronie. Top jest gotowy, prezentuje się w taki sposób. Zapomniałam wcześniej wspomnieć o tym, że jak robiłam próbne egzemplarze tego topu, to ten popcorn zrobiłam o pół rozmiaru mniejszym szydełkiem. Więc jeżeli chcecie, żeby on był taki drobniejszy, to również użyjcie mniejszego szydełka. To jest już wszystko na dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie.